Dzień dobry. Dzisiaj ku zgrozie wszystkich będzie świńskie słowo. Witam bardzo serdecznie w środę kolejnego dnia naszego wielkopostnego patrzenia na słówka, na słowa biblijne, na Boże Słowo, które ma moc nawet w jednym słowie. Moi kochani, dzisiaj słowo, tak jak zapowiadałem we wstępie, będzie świńskie, dlatego że dzisiaj słowo świnia. Tak jak mówiłem wczoraj w tej Ewangelii, zostajemy jeszcze dzisiaj jeden dzień. Słowo choiros, świnia, to jest fajne słowo. I nie chodzi mi o samo słowo, tylko o to jakby, co można z nim zrobić. Przepraszam, że tak się motam, ale już tłumaczę. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj cały dzień chodzili ze słowem świnia i nawet żebyśmy sobie myśleli o sobie świnia, dlatego że to jest w ogóle coś pięknego. Słuchajcie, wykonałem taką pracę, że poszukałem w internetach, ile kosztuje świnia, ile kosztuje mięso z niej, ile kosztuje całe tam obrobienie i tak dalej. Dlaczego? Zobaczcie, że Pan Jezus, kiedy wyrzucił te demony tam do tych świni, te świnie poleciały do morza, znaczy do jeziora, no to goście, którzy te świnie uprawiali, goście, którzy te świnie hodowali, stracili około 2000 stado świń. Słuchajcie, wiecie jaka to jest kupa kasy? Policzyłem. Moi drodzy, agencje rynkowe podają, sprawdzałem to dzisiaj rano, że kilogram świni, w sensie jak się skupuje żywiec, nie? Świński, to kilogram świni kosztuje mniej więcej od 4,80 do 5,40 złotego. Każda świnia waży mniej więcej od 100 do 120 kg. To znaczy, że mniej więcej za świnię płaci się 550, 600, czasami troszeczkę więcej złotych. Do tego trzeba dołożyć całe jeszcze koszty tam zabicia, obrobienia i tak dalej. Średnio wychodzi, że tak powiem, że świnia kosztuje 800, 900 do 1000, w zależności od tego jaka świnia. Słuchajcie, 2000 świń, każda, mówię oczywiście na dzisiejsze czasy, każda warta, powiedzmy 1000 złotych. Ty czajcie? 2 miliony złotych. Ci goście, którzy mieli to stado, dzięki temu, że Pan Jezus uzdrowił tego opętanego, stracili 2 bańki. 2 miliony złotych stracili. Jednego dnia. Od tak. Moi kochani, co to znaczy? Dla Jezusa wartość człowieka jest ponad wszystko. Ci ludzie oczywiście sobie pomyśleli, zresztą tak jest w Ewangelii napisane, że w takim razie to oni nie chcą mieć z Jezusem nic wspólnego. Poprosili Go, żeby odszedł z ich granic, z ich miasta. Dla Jezusa, kiedy był wybór uzdrowić opętanego, którego nikt nie chciał, wszyscy Go wyrzucili poza miasto, który sobie z niczym nie radził, który był absolutnie do niczego, opętany, czy też 2 miliony, to dla Pana Jezusa natychmiast 2 miliony jest do wyrzucenia. Kochani, ja wiem, że oczywiście to jakby człowiek jest znacznie więcej wart niż 2 miliony. Ale chciałbym, żebyś dzisiaj pochodził przez cały dzień ze słowem świnia. Przepraszam, że to powiem, bo to zabrzmi głupio, ale pomyśl sobie, że jesteś wart więcej niż 2000 świń. Że dla Pana Boga, nawet jeżeli jesteś tak beznadziejnie poplątany jak opętany, to dla Niego nie ma ceny, której On nie jest w stanie ponieść, żeby Cię mieć. Dzisiejsze zadanie na dzisiaj jakby podwójne. Po pierwsze, sam chodź z taką myślą, ja wiem, że to głupio brzmi, przepraszam, że tak mówię, ale jestem więcej wart niż świnia. W sensie, Panie Jezu, dla mnie jesteś w stanie 2 miliony złotych, 2000 świń wrzucić do morza, dlatego że chcesz mnie mieć. Ale po drugie, spójrzmy też na siebie nawzajem. Każdy z nas jest wart więcej niż 2 miliony złotych. Jak kogoś się spotkasz, to pomyśl, ile on jest wart. Pomyśl, jak drogocenny jest w oczach Bożych. Mogłoby się wydawać, że słowo dzisiejsze jest takie, no właśnie, no świnia. Ale ta świnia oznacza nieskończona wartość, wielka wartość, którą Pan Jezus jest w stanie ponieść bez mrugnięcia okiem, po to, żeby nas mieć. To może być super dzień, jak będziemy dzisiaj cały dzień o tym myśleć, ile my jesteśmy warci w oczach Bożych. To czemu on nie mógł tego demona po prostu tak wywalić? No widocznie nie mógł. Jezus nie mógł. No, widocznie tak wymyślił. A może właśnie chciał pokazać, że Nie dla mógł. niego człowiek jest wart więcej niż 2000 świń. A w ogóle, bo Tylko, kiedy... że to więcej niż nie swoje świnie, nie? No to... O, wszystko jest jego. Pańska jest ziemia. Wszystko, co na ziemi do niego należy. To są jego świnie. My tylko myślimy, że... Ale ci władzie tam stracili, no i... No to stracili. A zobaczcie, stracili, Jezusa wygonili. Dla nich ta kasa była ważniejsza niż Jezus. Jego mogli mieć u siebie w mieście. Mogli go mieć, żeby tam działał, uzdrawiał i tak dalej. Powiedzieli, odejdź od nas, bo my chcemy 2 miliony, a nie te twoje tam uzdrowienia. A?
Dokładnie pokazało, co jest dla nich ważne. Czy Jezus, czy pieniądze. A w ogóle, bo byłem ostatnio... Gdzie to było? To było gdzieś w Wielkiej Brytanii. Tak, w Wielkiej Brytanii. Bo kiedyś w jakiejś konferencji powiedziałem, że tak mnie dziwi, że gdzie w ogóle się świnie wypasają na tym, nie? No bo tam było stado świń, które się pasło na tym. Stary, byłem w Wielkiej Brytanii i w Wielkiej Brytanii jest taki region, Norwich, koło Norwich. Słuchaj, są pola, ale po prostu nieskończone, gdzie są te pola, gdzie się świnie wypasają, na polach łażą. Mało tego, domy mają. I są, poważnie, widziałem to na własne oczy. I są specjalne hotele 5-gwiazdkowe, czyli takie, że są domki, które każda świnia ma jeden. Mały taki dom, poważnie, jest taki mały domek i w każdym jednym domku mieszka świnia. I sobie wychodzi z niego na pole i się pasie na polu. I są takie tam jednogwiazdkowe, takie w sensie schroniska, gdzie mają takie domki, wiesz, takie hangary, gdzie tam mieszkają po 20, po 30, nie? Ale ty czujesz domki jednoświniowe, w sensie jednoosobowe, nie? Że jedna świnia ma swój własny domek i ty w takim domku sobie mieszka. Ty po prostu jest niewiarygodne. Widziałem to na własne oczy. A to hodowane na mięso? Tak, na mięso, tak. To jest to stada, setki... Co? Nie na mięso. Setki, tysiące świń po prostu, stada. Jazda nie z tej ziemi.